No może nie wszystkim się ten odcinek spodoba, no ale moje zdanie jest takie, że auta z PRL-u są najlepsze wtedy, jak nie jeździsz nimi na robotę. Jak jedziesz z nimi na zlot, jak masz je w garażu, odpicowane, okej, fajnie, sam się tym jaram, ale jak się przejedziecie tym do pracy i pożytkujecie go przez miesiąc, to będziecie błagali o 30-letniego Liebherra. Czy te auta z PRL-u, takie jak Star, Jelcz, Tatra, Kamaz, ZIL, ZIS i wszelkie innej maści bratnie produkcje były rzeczywiście takie wspaniałe i takie niezawodne, jak twierdzą niektórzy. Przykro mi, ale nie. A jak było w rzeczywistości? No jak u Walaszka. Nie było dobrze. Nie było źle, ale z całą pewnością można powiedzieć, że było średnio. No i w dzisiejszym odcinku będzie o tym, dlaczego nie uważam aut z PRL-u za niezniszczalne cuda techniki, a będziemy mogli się o tym przekonać, chociaż niektóre są niezniszczalne, ale akurat będziemy jechali tym oto PRL-em, ale austriackim na przegląd. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest niezawodny, czy przejdzie, czy nie przejdzie. Sam jestem ciekaw, bo dawno tym nie jeździłem. A przy okazji będzie dużo opowieści i przemyśleń. No a zanim ruszymy na przegląd, no to Wam jeszcze tak na szybkiego pokażę to, co tutaj stoi, czyli ostatni z ostatnich, jaki nam został, czyli Star 200. To jest już nie PRL, to już jest trzecia RP, bo to jest chyba rocznik 92 z tego, co kojarzę. No ale jeżeli chodzi o konstrukcję, to niewiele się zmieniało. Kosmetyka, jakieś tam, nie wiem, liczniki może były inne. A tak, to stare były klepane w zasadzie na jedno kopyto, 28, potem 200, potem 1142. No jest jeszcze, tak, jest. Lampę sobie możemy wymienić na placu i głównie do tego go używamy, do jakichś naszych własnych tutaj prac. Druga zwyżka, którą mamy na warsztacie, się obecnie robi, ale tata zajmuje się tym projektem, to jest na Starze 244. No i wymarzyło mu się, żeby sobie chyba ją odnowić i jak odnowi, to się pochwalę. A póki co, no to tak jak mówię, to nam zostało ostatnio. Oczywiście to jest na chodzie, wszystko tutaj działa tak jak należy, ale na roboty tym już nie jeździmy, nie mam podnośników w ofercie, zrezygnowaliśmy z tego kompletnie. Zresztą no nie potrzebujemy tego, mamy co robić przy dźwigach. No i co? Jak otwieram takiego Stara, to jedyna nostalgia, z jaką mi się naprawdę on kojarzy, to jest zapach. Zapach polskiej motoryzacji. W zasadzie wszystkie polskie sprzęty pachną podobnie, uważam. Ja jak do tego starcioka wsiądę, zdarza mi się, mówię, od wielkiego dzwonu tam do Farorza pojechać, lampę wymienić, albo sobie na placu, albo coś tam pozamiatać komuś. Ale pierwsze jak siadam, to mi się kojarzy Ursus C330 od mojego świętej pamięci kochanego dziadziusia. Zawsze jak wsiadam, mówię, ten PRL to jest, kurde no, to jest ta 30 od dziadka, że to pachnie tak samo. To jest zapach, który lubię. Palimy maszynę. Aj. Masę załączyłem wcześniej. No proszę Państwa. Voila. Jadymy! Cytując Walaszka, no nie było dobrze, nie było wspaniale, było średnio. No i było średnio niestety, bo te sprzęty takie właśnie są, one są średnie. Są lepsze i gorsze, albo inaczej, w swej średniości są lepsze i gorsze. Natomiast zestawiając to z sprzętami, które w tym samym czasie były produkowane u naszych zachodnich sąsiadów, północnych, jeżeli chodzi o ciężarówki zwłaszcza, one nie wytrzymały próby czasu. To jest też pokłosie tego, że no nie rozwijaliśmy się, dlatego że Uncle Joe i tam inni wujkowie ze wschodu nam na to po prostu nie pozwalali, tak? Nie mogliśmy się rozwinąć, a mieliśmy mnóstwo wspaniałych projektów, nawet dźwigowych, i to jeszcze w latach 90. fajne 20, chyba jedynki miały być produkowane, o ile się nie mylę. Natomiast no nie wytrzymało to próby czasu. Szkoda, że tego już nie ma, że to się dalej nie rozwijało, a nie rozwijało się to no, w latach 90. to wiadomo, wszystko się nie opłacało, więc rozkradli ile się dało i już tego nie ma. I naszej motoryzacji niestety nie ma również. Ale chodzi mi też jakby o zwalczenie takiego mitu, że to, co myśmy mieli w PRL-u, to było lepsze i w ogóle sama się robota na tym robiła. Tutaj zaczynaliśmy starcioki w latach 60. To był taki przełom lata 60., 70. Jelcze chyba też tak pierwsze modele wychodziły chyba 6.8 jakoś tak. Potem tam wiadomo, kształty jakieś się nieznacznie zmieniały. Ale to była ta sama linia, tak? Do lat 90. XX wieku, do XXI wieku w zasadzie to było to samo. Tam nie było żadnego rozwoju. Tam nie było żadnych innowacji, żadnych zmian, ulepszeń.
Jak jakieś były, no to umówmy się, że to była kosmetyka. Porównując Hydros T321 do T351, on się nie różni niczym oprócz nazwy i paroma szczegółami tam, że biegi są troszeczkę, drążek większy, inna kabina. Małe, nic nieznaczące detale. Wychwalane podniebiosa to są produkty początku lat 70., tak to powiedzmy. Ja nie chcę tutaj robić żadnej awantury sztucznej z ludźmi, którzy bardzo dobrze wspominają te sprzęty i się tym jakby dalej fascynują, pasjonują, natomiast jakby no chcę pokazać, że to nie były takie cuda i zdobycze techniki, jak wszyscy to wychwalają pod niebiosa, tylko pokażę realnie, jak ja to oceniam, tak? No tutaj akurat, jeżeli chodzi o cenę w dniu dzisiejszym, mam fajny sprzęcior. W zestawieniu go na przykład z Tatrą 815, no to jest w ogóle kosmos, niebo a ziemia. W sumie Osterich, więc tutaj mamy troszeczkę no PRL, ale zagraniczny. I tak jak mówię, broń Boże, nie chcę nikogo atakować, natomiast można się kulturalnie spierać na argumenty, tak? To nie jest tak, że ja nagle będę teraz wyszydzał wszystkich, którzy twierdzą, że tam na moim Jelczu to się jeździło najlepiej. No być może się zdarzyć, że ktoś jeździł na Jelczu, a potem w latach 90. na Volvo i dalej będzie twierdził, że Jelcz jest lepszy. Jak mi da na to jakieś argumenty sensowne, oprócz tego, że panie, to jeździło, no to okej. Natomiast też mi się wydaje jednak, że dużo z tych osób, którzy jeździli w PRL-u, no potem w latach 90. albo nie jeździli, albo jeździli dalej tym PRL-em. Nawet na zdjęciach zobaczcie, nie? Jak macie jakieś takie zdjęcia parkingów, powiedzmy z początku, z połowy lat 90., to jak widzieliście te stare, oczywiście z zachodu, Volvo F10, Volvo F12, jakieś tam skakanki jeszcze pamiętam i postawiliście to obok Kamaza albo naszego Jelonka, no to z czym do ludu, tak? To po prostu widać. Jak byłem małym bajtlem i byliśmy na osiedlu, to na początku nas jarało, że śmieciarka przyjechała i jakiś tam bramowiec, prawda, rozładował kontener. No ale jak tata od kolegi zaczął jeździć na międzynarodówce i przyjechał Volvo F10, to cały plac się zleciał, co to w ogóle było, nie? Co to jest? Wow! To takie wrażenie robiło, że no ten Jelcz to tam, dobra Jelcz, nie? Ale jak przyjechało to Volvo, no to po prostu była to przepaść. No niestety, technologicznie, wielkościowo, komfortowo, no to robiło wow, to robiło wrażenie. No a nasze starcioki to bidnie przy tym wyglądały, nasze Jelonki również bidnie przy tym wyglądały. Rozumiem ludzi, którzy na przykład powiedzą, że ogólnie moje zdanie jest takie: motoryzacja lat 90., 2000 początek, może do połowy 2000 lub do 2005 jeszcze roku, zależy. Jeżeli chodzi o osobówki, i o motocykle, i o ciężarówki, to uważam, że lata 90. to był ten top. Że po prostu no high level, lepiej się nie da. Były te sprzęty bardzo mało awaryjne i były technologicznie no nie do zarżnięcia, tak? Można było te miliony robić. I wracając, no rozumiem ludzi, którzy teraz mówią tak: dobra, fajne Volvo nowe, komfortowe, ale to się psuje, bo elektroniki jest nawalone i bez komputera nie podchodź. I że gdybym miał możliwość, to kupiłbym dzisiaj F-kę. Czyli F12 albo F16. No FH to już wiadomo jest inny, ale powiedzmy, że F-kę by kupił. Okej, jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, bo tam już jako tako ten komfort, no prawda, był. Natomiast, no i rzeczywiście, no fakty są fakty, tak? F-ka może zrobić 10 milionów i dalej będzie jeździć. Na te nowe plastiki, no ile, tak? Tego, co rozmawiam z kierowcami, którzy jeżdżą od lat, no to mówią, że no to jest w ogóle, no okej, komfort, wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, no to o wiele więcej rzeczy się psuje w nowym Volvie niż w starym. No i to jest niestety też prawda. Tu się mogę z tymi ludźmi zgodzić. Natomiast zestawiając Zachód versus PRL, no sorry, no to nie było to tak, że nasze niski stały się hitem eksportowym po obaleniu muru berlińskiego i po transformacji, tylko chyba było odwrotnie, nie? No i tak samo my, te polonezy nasze, Fiaty duże, no nie zawojowały świata. No wcześniej nam wujek ze wschodu zabraniał jakichkolwiek ambitniejszych projektów, bo jak tylko coś się pojawiało na tapecie, to nie. Natomiast później to było jak było, bym musiał w politykę wchodzić, dlaczego te wszystkie zakłady tak pięknie padły i dlaczego w zasadzie polskiej motoryzacji już nie ma. No ale też fakt jest taki, że w pewnym sensie no nie wytrzymaliśmy konkurencji, tak? To myśmy ciągnęli te czwórki na potęgę, a nie Niemcy nyski od nas, tak? No wszystko. Oni szli do przodu, a myśmy dalej tłukli te lata 70. I taka jest podstawowa różnica. Ja mam obecnie 39 lat i pojawiają się takie zarzuty, że w D byłem i nic nie widziałem. No to może się pochwalę po prostu, czym jeździłem, bo to jest tak, że to nie jest tak, że magicznie nagle była transformacja i ten PRL od nas zniknął.
Całe lata 2000 myśmy tym PRL-em jeszcze jeździli. Hydros to został wycofany z eksploatacji dosłownie 2-3 lata temu, ostatni taki, który jeździł. Więc pochwalę się, czym jeździłem. Może no tak, Tatra 148, Tatra 815, Tatra balastowa 2 razy w życiu, ale jechałem. Jelcz, Star, Hydros, Fablock, Growe TMS 375 LP. Było to trochę lepsze od Hydrosa. Niewiele lepsze, ale lepsze. I to nie jest tak, że ja jeździłem tym od wielkiego dzwonu, żeby się przejechać na przejażdżkę dla przyjemności, tylko jeździłem tym po całej Polsce na roboty. Po całym kraju żeśmy tymi sprzętami jeździli. Nie tylko ja, wszyscy nasi tam operatorzy, pracownicy. Dlatego też no, nietrafiony jest ten argument, że nic nie wiem, bo uważam, że wiem sporo na temat tych pojazdów. Mogę śmiało wysuwać takie tezy, a nie inne. Mogę śmiało to ocenić i mogę powiedzieć po prostu jak jest. Pater jedzie. O. Co tatuś? Zapowietrzył się paliwo. Ale nie, syf w zbiorniku, bo tyle stał. Nie, że paliwa brak. Mieliśmy właśnie mojego tatę, czyli Generalissimusa. No co, ruszyliśmy i jadymy, proszę Państwa. To nie jest tak, że w PRL-u jak byłeś kierowcą, to od razu się dostawało za to złotą odznakę i nie wiadomo jakiś tam krzyż zasługi. Tak samo jak dzisiaj, no byli lepsi kierowcy i byli kierowcy gorsi. No tak samo pewnie u mnie operatorzy. Jedni byli tacy, inni tacy. Byli tacy, że jak jeździli na delegację, to w zasadzie się o nic nie martwiłem, bo nie wiedziałem nawet, czasem nawet gdzie są, bo jeździli z jakąś tam jedną firmą i myślałem na przykład kiedyś, że dźwig jest w Łodzi, a on mówi, ja już jestem w Zgierzu. Mówię, aha, to przejechałeś? No, no dobra, przejechałem. Także byli tacy, że nie musiałem się, mówię, martwić o nic, no ale byli też tacy, którzy, nazwijmy to, no nie byli wybitni i jeździli na roboty, powiedzmy, w obrębie 30 km, tak? Nasi ludzie jeździli akurat po całej Polsce, więc też wiedzą, jaka jest no, ta różnica pomiędzy PRL-em a nie PRL-em. Natomiast, no, to tak jak mówię, różnie bywa. Uważam też, że jeżeli ktoś przejeździł na jednym zakładzie, powiedzmy w obrębie właśnie tych 20-30 km dniówki, bo pracował w jakimś tam kombinacie albo w zakładzie ogrodniczym, czym co tam jeszcze było w jakimś państwowym przedsiębiorstwie i przejeżdżał dystanse krótkie, kończył tam szychtę po 8 godzinach i on wspomina z nostalgią ten samochód, no średnio, tak? Bo to ja wtedy mogę powiedzieć, że co ty chłopie widziałeś, jak ty jeździłeś wokół komina. Natomiast ci, którzy jeździli w trasy, że tak powiem, międzymiastowe, ci, którzy pracowali u mnie, a wcześniej też w PRL-u, na sprzętach z PRL-u, no mają doświadczenie takie jak ja, że dobra no, było co było, jeździło się na tym, fajnie było, jeden powie dobre czasy, drugi złe czasy, no nie wytrzymuje to konkurencji z tym, no to jest tak jak myśmy mieli PRL, tak? I pierwszy Liebherr do nas przyszedł w 2000 roku, to była 40, moja ulubiona, zresztą jest do dziś. I wcześniej operator, który na nim pracował na Tatrze AD28. No ja też coś tam na Tatrach, na Hydrosach sam już pracowałem. Znaczy przepraszam. No. Oficjalnie nie pracowałem, a nieoficjalnie siedziałem na bazie i targałem tymi sprzętami ile wlezie. Więc jak ten dźwig się pojawił w 2000 roku, potem wysłaliśmy go na pierwszą robotę do milówki, ale on stał na bazie. I to było moje takie zderzenie z rzeczywistością. Jak ja sobie siadłem do tej kabiny operatora na górę i zamiast 4 wajw, które widziałem wcześniej zawsze, zobaczyłem 2 joysticki, zobaczyłem, że sobie siedzę, że jest wypas, że jest, no 2 światy, nie? To sam na własnej skórze poznałem, mówię, kurde. A potem się okazało, że Niemcy jeździli tym 10 lat temu. No, cóż, bywa i tak, ale no tak, gadam, to nie jest powiedziane. Są kierowcy i kierowcy, różnie to na to trzeba patrzeć i ja tak samo patrzę różnie na te wspomnienia, no bo jak się spytam na przykład taty mojego, jak było w PRL-u, czym się jeździło, jak wysiadł głuchy z Kraza, bo nic nie słyszał, jak gdzieś tam do Wałbrzycha dojechali z kolegą, no utwierdziłem się w tym przekonaniu, jeżdżą troszeczkę później, nie, na tych heblach. Natomiast czy to były aż takie heble? No nie, no robiło się na tym, tak? Na kombajnie Bizonie też się kościło, no na, nie wiem, Maluchem też się jechało do Jugosławii, tak? Się żyło. Zawsze jakoś jest, zawsze jakoś było. W Kambodży też jakoś ludzie żyli za Pol Pota, nie? Trochę mało ich zostało, ale jakoś żyli. No największy zarzut, jaki mam obecnie, to jest w zasadzie komfort.
użytkowania. Mówiąc wprost, jego brak, tak, bo niejednokrotnie się wychodziło po skończonej dniówce, no połamanym po prostu, tak. Mówię, no już nie na samej robocie, jeżeli chodzi o moje przypadki o pracę na dźwigu, ale jeżeli chodzi o jazdę, no to przecież jak zajechałem hydrosem do Warszawy, no to nie byłem w niebo wzięty. Nie byłem tak jak teraz jechałem na przykład z gąsienicą, to no było fajnie, pomimo że 2 razy koło robiłem, ale było fajnie, było Volvo, była skóra, fura i komura, tak? A jak jechałem hydrosem, jeszcze ostatnie 20 km, żeby dotrzeć na tą budowę, wał mi się urwał i musiałem jechać na przednim napędzie, no to sobie możecie wyobrazić, jak ja wyglądałem. I po prostu też jakbyście porozmawiali, może zwłaszcza ci, którzy mają rodziców, którzy byli kierowcami w PRL-u, no to niech im powiedzą, czy ich kręgosłup nie boli, czy im noga nie siadła od sprzęgła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To na pewno jest jakby też argument przeciwko temu PRL-owi, no że jeżeli chodzi o komfort użytkowania i o zdrowie, tak, kierowcy, no to ktoś, kto jeździł F-ką, a ktoś, kto jeździł Jelonkiem całe życie, wydaje mi się, że bardziej będzie miał predyspozycję ku temu, by się cieszyć zdrową emeryturą ten z Volvo, mimo wszystko. Pojawiają się też takie komentarze, że sprzęt ma robić, a nie być wygodnym dla operatora, tak? No to zapraszam. W takim razie to znajdźcie teraz kogoś, kto będzie Wam operował, nie wiem, na hydrosie. W zasadzie nie wiem, czy by ktoś chciał. No, jest firma, która ma tego dość sporo i sobie radzą. No, natomiast jakby to powiedzieć, no byłoby mi ciężko, gdybym miał dalej w taborze swoim hydrosy i powiedział, że no szukam na to operatora. No, uważam, że mało ludzi by rekrutowało. Był taki moment w 2000, że jak równolegle jeździli u nas, jeździły Fliphery i jeździły hydrosy, no to niektórzy woleli mieć troszkę niższą stawkę, ale jednak siadać na Liphera niż na hydrosa. Bywało, nie powiem, bywało. I czy ja się dziwię? No niekoniecznie, bo no mówię, jeszcze jak miałbym gdzieś tutaj wokół komina albo na stałą pracę, to bym se chwalił, ale gdybym miał tym jeździć na co dzień z roboty na robotę, masakra. Nigdy więcej, już swoje przeżyłem na tym. Taką wspólną rzeczą dla pojazdów PRL-owskich, wschodnich, jak tak zwał, z bratnich produkcji różnych, no wspólną cechą jest to, że no brak komfortu wiadomo, no nie hamowało to za dobrze, trzeba to też uczciwie powiedzieć, było to głośne, było to niewygodne. No i oczywiście blacharka była tak jak w Polonezie mieliśmy blachy z żyletek, tak u nas te blachy, które były stosowane do produkcji jelczy starcioków, no gniły na potęgę, to się po prostu rdza pojawiała w momencie wyjazdu już z fabryki. I tak jak teraz sobie widzicie, albo nawet jak są jakieś takie rekonstrukcje, gdzie jest jakiś film robiony z lat 90. i tak dalej, zobaczcie, że te pojazdy są takie piękne, wycyckane, czyściutkie. No tam jakiś oglądałem z Lubaszenką bodajże film, nie będę mówił tytułu i tak dalej, ale no jest tam tak, te wszystkie Fiaty Uno, te Mercedesiki, one są... A zobaczcie sobie film z lat 90., gdzie te stare podjeżdżają pod sklep, gdzie jeszcze są Fiaciory, gdzie jeszcze są Polonezy. Przede wszystkim były one brudne, bo było wszędzie brudno, zwłaszcza przed zimą albo w okresie zimowym, bo tam wtedy był ten film. No i nie było to takie piękne, wycyckane, tylko niestety no tu była rdza, to był smród, to był smar i no w zasadzie też dlaczego tak to wyglądało, bo kierowca to kiedyś był również mechanikiem, więc no umówmy się, że te kabiny nie wyglądały tak jak teraz obecnie, nie były wyplakowane i wybłyszczone, tylko po prostu często można tam było spotkać się z jakimiś rękawicami, kluczami i tak dalej. No dlaczego? Bo musiał mieć kierowca wszystko ciach pod ręką, że jak mu się zepsuje, to wychodzi sobie i naprawi, nie? Z tymi kierowcami było też tak, to taka dygresja mała, że no PRL lepiej uczył, to mi też tata powiedział o tym. Mówi, słuchaj, jakbym tak ja miał do wymiany rozrusznik i powiedziałbym, że nie dam rady go wymienić, no to by mnie wyśmiali wtedy. To było coś naturalnego wtedy, że każdy sobie podstawowe i niepodstawowe, grube naprawy po prostu no, robił na drodze i no tak, no takie były czasy też, ale dużo więcej kierowca w PRL-u wiedział. Byli tacy czarodzieje, na przykład u mnie, którzy wyciągali w hydrosie silnik od jazdy na drodze, tak? Robiliśmy tam, przemienialiśmy, nieraz naprawy też robiliśmy, zdarzało się. No a byli tacy kozacy wcześniej, co jakby to powiedzieć, no inaczej to wyglądało, jeden drugiemu był bardziej pomocny, tak, zwłaszcza na drodze, no bo nie było tak, że wyciągałeś i call me and serwis przyjeżdża, tylko jak jeden drugiemu nie pomógł, no to można było sobie po prostu nie poradzić na trasie i tyle.
No teraz mamy kierowcę i mechanika, nie ma zawodu kierowca-mechanik, tylko jest po prostu zawodowy kierowca i są mechanicy i tak to oczywiście powinno wyglądać, no bo jest serwis, jest telefon, na drogę stoisz, podjeżdżają. W tą stronę to ma iść, żeby było, prawda, każdemu lepiej i wygodniej. A nie w stronę taką jak 10 lat temu ponad widziałem na Magadanie, że chłopcy w ciężarówkach sami sobie łyżkami koła na drodze zmieniają i zakładają dętki, fartuchy, wszystko po kolei. Mają wprawę no lepszą niż niejeden wulkanizator od nas, tak? Natomiast to tam jeszcze możecie spotkać pewnie, chociaż dawno nie byłem, kiedyś się jeszcze wybiorę, ale dawno nie byłem na wschodzie z różnych względów, ale jak kiedyś siądę na motor, to jeszcze się tam przejadę, zobaczę jak jest teraz, bo jak ja byłem, no to jeszcze Kamazów, Urali było od groma. Oczywiście zachodnie samochody również, zwłaszcza te z dziobami, Volvo takie bardzo było tego pełno. To co było ok w tych pojazdach i dlaczego te pojazdy mieliśmy? Po pierwsze tata je znał, po drugie te części były tanie i były ogólnodostępne, wszędzie. W zasadzie to nie jest tak, że teraz za rozrusznik do Żuka trzeba dać nie wiadomo jakie miliardy w oryginale, tylko po prostu no, leżało to w każdym jednym motoryzacyjnym na półce, jak nie w PKS-ie, to gdzie indziej wszystko się do tego można było dostać. No i tata te pojazdy znał, więc wiedział, że sobie z nimi poradzi w razie awarii jakichkolwiek. No i to jest taki plus tego PRL-u, jeżeli mogę powiedzieć, że są jakieś plusy. To plusem jest niewątpliwie to, że te naprawy były proste, nie było tam elektroniki. Wystarczyło mieć przysłowiowy, nie wiem, młotek i klucz i można sobie było w zasadzie ze wszystkim na drodze poradzić. No ale to taka mała dygresja. To, że my jeździliśmy jeszcze tymi samochodami do późnych lat 2000 i wcześniej lata 90. No, sorry, za coś trzeba było od czegoś zacząć jakby, tak? A no, na początku działalności to o Liebherrze nikt nie myślał. Tata jak w ogóle by mu ktoś na początku powiedział, że kiedyś będzie miał hydrosa, to już by było w ogóle, co to był hydros w tamtych czasach, mieć. No i jeździło to, tak, budowaliśmy Polskę, panie, dorabialiśmy się na tym i jakby no co, kredyty też na to szły, więc spłacaliśmy i wymienialiśmy tabor na nowsze maszyny. Dużo tych PRL-i u nas było i nie dlatego, że one były takie super, tylko no po pierwsze nie było nas stać na lepsze zachodnie Żurawie, a po drugie kupowało się to, co było w kraju, tak? To, czym się jeździło, jak tam jakieś różne państwowe przedsiębiorstwa padały, no to przecież te Żurawie często były zwyczajnie do sprzedania, nie? No i trzeba było, no jak ktoś dostał kredyt i miał fajnie pochytane, to kupował fajnie. A potem się to tak zrobiło, że no już można było, że tak powiem, prywaciarz od prywaciarza na wolnym rynku mógł sobie takie coś, sprzęty polskie kupić. Na pierwszy zachodni dźwig, zachodni w cudzysłowie, PRL, ale ściągnięty z Niemiec, to była Tatra AD28 i ona przyjechała do nas chyba 9.8 albo 9.9. To był pierwszy dźwig, który ściągnęliśmy z Niemiec. No a następne już potem Liebherr, pierwszy to było od Liebherra, drugi i tak po kolei zaczęło to jechać. Też doświadczenia niezbędne moje, bo teraz wiem jak kupować dźwigi, wiem na co patrzeć, wiem czy jest w ogóle sens jechać. Wiem jak jest w Holandii, wiem jak jest w Niemczech, wiemy jak jest we Włoszech. Ja osobiście akurat nie. Także no, to jakby samo to naturalnie przyszło, że nauczyliśmy się tego, jak te dźwigi sprowadzać do nas. Tak jakby na obronę tego PRL-u, no to można powiedzieć jeszcze, że nie wszystko było złe, no bo te silniki, powiedzmy na przykład SW400, one były eleganckie, tak? W autosanach one fajnie śmigały, na górze w hydrosie u mnie tak samo, w kombajnach i tak dalej, lubiały wysokie obroty. No, natomiast jakby to zobrazować, to są wszystko lata, koniec lat 60., początek 70. XX wieku. Świat poszedł do przodu, no a myśmy to tłukli dalej. Nie można powiedzieć tak, że to się psuło na potęgę. No psuło się oczywiście, ale nie, że dzień w dzień, tylko o wiele częściej, o wiele częściej niż te zachodnie. Natomiast no, jak było zadbane, rzeczywiście można było fajnie to mieć. Ale no, taki przykład, mam kolegę, który ze mną chodził do liceum i na studia. No i jego tata miał JDG tak zwaną i jeździł sobie starciokiem w pewnym momencie. Starcioka, on miał akurat tego kubika małego, krótkiego. Starcioka wymienił sobie na Mercedesa. Też starego, z silnikiem OM366. No i mówi, no, że tam spoko, tata se zmienił samochód, Mercem teraz jeździ, jaka jest różnica? No i mówił ten kumpel, który z motoryzacją no, nie ma za wiele wspólnego, mówi, pod starciokiem tata grzebał i siedział codziennie, a tutaj pod tym starym Mercedesem
kończył szychtę, odkładał kluczyki, szedł jeść obiad, tak? No taka różnica. Taki obrazek, który mi zostanie jako małego chłopca, to nie tylko mój ojciec, ale no paru innych, że tak powiem, też się widziało, którzy gdzieś coś tam zaczynali. No to był obrazek taki, że co, jechał na robotę, przyjeżdżał z roboty, grzebał, żeby następnego dnia pojechać na robotę, a jak przychodził weekend, piątek, no to grzebał w piątek do późna w nocy i całą sobotę po to, żeby móc pojechać na robotę w poniedziałek. No tak to wyglądało, że w zasadzie z roboty się nie wychodziło, tylko się grzebało pod tymi sprzętami, co determinowało późniejszy wygląd tych kierowców, bo w większości to byli oni no brudni i po łokcie uwaleni w smarze i tak dalej, nie? No taka jedna historia odnośnie jeszcze tego Steyrka, no to nie jest PRL, bo to jest Austria, tak? I pomimo tego, że dużo tych aut jeździło w PRL-u, bo na budowę całej Nowej Huty i nie tylko Nowej Huty, ale Huty Katowice, no to tam same Steyrki. Notabene, też fajna, ciekawa historia. To mi opowiadał jeden operator i tata, który też tam pracował przy budowie tegoż zakładu, takimi Steyrami do lasów, które są w okolicy, na Kiprach wywieziono setki tysięcy litrów paliwa. Po prostu sprzedawali na potęgę. Nikt nie chciał już z okolicznych mieszkańców tego paliwa kupować, bo mieli tyle nabrane, że już nie mieli komu sprzedawać. Socjalizm to jest kretynizm największy, jaki na świecie powstał, więc no, mieli przydział ileś tam tysięcy litrów, trzeba wziąć. I gówno ich to obchodziło, że oni nie potrzebują. Chcieliście, wiecie, towarzysze, macie wykorzystać. No to tak wykorzystywali. No na jednym z seriali PRL-owskich widziałem, tam są takie sceny, już nie pamiętam jaki ten serial, z Buczkowskim i z kimś jeszcze, bo sobie tam stare Jelcze oglądałem kiedyś, fajnie, te gruchy, nie gruchy. No jak oni sobie tam jeździli i oni w tym serialu, tam było pokazane, że nie mają co robić z betonem i wywylają do lasu ten beton, że te gruchy jelczowskie, które podpinane były ciągniki siodłowe, fajnie to wygląda w ogóle na tym filmie, że to wszystko szło do lasu, że to był beton wywalany, a potem magicznie jakiś tam się znalazł i zrobili, no propaganda typowa ten serial, tak, że wiecie, budujemy. Tak naprawdę to od razu mi się skojarzyło, jak to zobaczyłem, że się uśmiechnąłem, jaki beton, nie? To nie był beton, to była ropa. Nie wiem gdzie, w którym lesie, ale jest tego mega mnóstwo, po prostu tysiące litrów zostały wylane. Ładowali to, mieli blandeki, ładowali to normalnie na Kipry i tak jechali, kurde, z Kiprami i kiprowali to do lasu. Ropę. O wyścigach z Liebherrem. Ogólnie ja się tak nie emocjonuję, jeżeli chodzi o jakieś wyścigi na drodze, zwłaszcza samochodami ciężarowymi, osobówkami, może kiedyś bardziej, teraz trochę mniej. Z pewnych względów. Natomiast jechałem sobie kiedyś tym oto pięknym sprzętem, stoję sobie na skrzyżowaniu i patrzę z lewej strony, podjeżdża jakaś 25 Liebherrek, czerwony, brzydki. No i sobie myślę tak, no, ja ruszam normalnie, jak goś mnie tutaj zaczynać chce wyprzedzać. No słuchajcie, tu są półbiegi jeszcze, tu jest czym jechać, nie? Jak go tak rozkulasz, to on ci 90 pójdzie ten Steyrek, no. No więc tamten brzydki czerwony dźwig powąchał smrody bez większego wysiłku z mojej strony. Gdybym chciał, to bym, nie wiem, wrzucił trójkę i bym go pojechał jeszcze bardziej. Respekt jest pod tym względem, że rzeczywiście się to jak na owy czas zbierało. No i można się było tak już trochę jak delikatny taki powiew zachodniej ciężarówki poczuć. Zwłaszcza mówię, że 25 Liebherr wąchał za mną smrody. I wtedy akurat bardzo się z tego powodu ucieszyłem. Krótko i na temat, żeby się nie rozwodzić nad każdym samochodem, który jeździłem. Tatra 148. Mieliśmy na tym podnośnik MPT-27. Rok produkcji był 74, jakoś tak. Jedna zaleta tego samochodu, i każdy to powie, który na tym jeździł, w terenie to idzie jak czołg. Nie ma, że się nie da wjechać. Po prostu no, nie da się wjechać tylko wtedy, jeżeli jest jezioro, bo chociaż bywało pewnie, że z jezior wyjeżdżały, ale jeżeli chodzi o jazdę w terenie, nie było, że Tatra nie wyjdzie. Jeżeli chodzi o resztę, no co, skrzynia biegów bez synchronizacji, ten dziób, niewygodnie, bo to tak musiałem siedzieć. Jak go prowadziłem na granicę, do Pepików go sprzedaliśmy, było to tak rozwalone, że nie miałem tam ogrzewania, bo wyjęliśmy i do granicy miałem to doprowadzić. To musiałem mieć szyby otwarte przy tam minus chyba 15 stopniach i jechałem tym, odmrażałem, żeby tylko do tej granicy dowieźć, bo się w końcu znalazł jakiś klient, który chciał to wziąć, nie? Szału nie ma, tylko i wyłącznie teren. Na drodze, no jakoś to szło, ale komfort zero. No ja tu jestem w kolejce, proszę pana, za tym autobusem. Drugi sprzęt, no Jelcz 315. Jak ten Jelcz jeździł? No kleszczyło się ta skrzynia biegów. Jak ktoś mi powie, że to nie było tylko kwestią umiejętności i się nie kleszczyło, no to
to mi się nie kleszczyło, tak? To mi się też nie kleszczyło. No niestety, kleszczyło się to, grzało się to. Ten mój, kurde, konkretny, który miałem, no głośno to było, się odpalało, to ta buda cała brrr, bo silnik to był tutaj dosłownie obok, się tylko klapę podnosiło, się patrzało na to, śmierdziało, no i ogólnie tyle, no i te biegi, te jazdy, te kopania się na budowach. Mega dużo pieniędzy na nim zarobiliśmy, ale nigdy więcej, absolutnie. Trzeci sprzęt, Hydros T351, mówiłem, odsyłam do poprzedniego odcinka, 21 to samo, tylko jeszcze gorzej. Jeżeli chodzi o następny sprzęt Tatra, no z 815 jako taką miałem do czynienia parę razy, a jeżeli chodzi o 815 CKD AD28, to tak jak wspominałem, tym się jechało Bailando, pięknie. Pomimo braku synchronizacji skrzyni biegów, to auto się tak płynęło. Tatra miała taki fajny fotel, się tak płynęło. Mogłem jechać do Gdańska, mogłem jechać na Kamczatkę. Najlepiej to wspominam, jeżeli chodzi o jazdę. Robota fatalna, ale jazda Tatrą, jak dla mnie, perfekt. Kolejny sprzęt, Fablock DS254, dramat. Nie będę się rozwodził, 40 na godzinę to jechało wolno, grzało się ten silnik, zero komfortu jakiegokolwiek, obrzydzenie. Robota z kolei, perfekt. Dlaczego? Bo był joystick. No taki joystick jak i PRL-owski, ale joystick, nie? I fajnie się siedziało, nie trzeba było tak machać, tylko sobie siedziałeś i pykałeś, że można było dużo więcej wziąć i tak dalej. Wszystko to prawda, jazda beznadziejna. Kolejnym sprzętem, tam krótką chwilę nim jechałem, 2 razy miałem przyjemność zrobić sobie kurs, to jest Tatra balastowa. Taka, którą możecie spotkać na starych filmach, jak tam wielką płytę wozili na osiedla, to właśnie taką też jeździłem, miałem przyjemność 2 razy. Raz holowałem polana, a raz, nie wiem, czy jakąś naczepę zaprowadzałem, czy coś takiego. To nie była Tatra z naszej firmy, ale miałem przyjemność jechać. Czym jeszcze jeździłem? No Steyerek, o Steyerku to zrobimy cały odcinek, bo to jest PRL, który nie jest PRL-em, ale jeździł w PRL-u i jest, no jednak technologia, jednak zachodnia, jednak jest fajny, mega fajny jest Steyerek. Co tam jeszcze miałem, żeby nie zapomnieć? Growe TMS 375 LP. Oryginalnie tam były Kaminsy, a myśmy kupili go z Montokwasu i tam już nie było Kaminsa, tylko SW 680. Tam była skrzynia Fuller. Dodam zdjęcie, jak wyglądał drążek od zmiany biegów. Ona była 3-stopniowa. Wydaje mi się, że była po 4 albo po 6 i na każdym stopniu było po 4 albo 6 biegów. Plus, no nie było górki, pod którą się nie ruszyło, tak? Bo tam przełożenia były fajne. Minus, trzeba było się nawahać, nawajchować. 3 przełożenia. Jak mieliście tutaj, nie wiem, macie w Skanii na przykład małą, dużą skrzynię, to tam była mała, średnia i największa. 3. Był taki przełącznik, no i się jechało. Jak mi się jechało tym Growusem? Dość się jechało, lepiej niż Hydrosem. Równie niekomfortowo, jak powiedzmy, nie wiem, jak PRL-em każdym innym. Tam była jedna wąska kabina, tych biegów długo, jeden fotel za drugim był. Nie wspominam tego jakoś mega dobrze, ale no mówię, przynajmniej było to, że jak się nawajchował człowiek, bo się nawajchował, ale wyszedł wszędzie pod każdą górę. I czym jeszcze miałem przyjemność jeździć? No Star 28, Star 200, legenda, której nikomu nie trzeba przedstawiać, która ma wyznawców tak jak Africa Twin. I to są wyznawcy po prostu. Nie wiem, powinni sobie pomnik postawić i modlić się do tego Stara, albo pielgrzymki robić do Starachowic, tam, żeby uwielbiać ten cud polskiej techniki. I znowu, zgodzę się, że to było nasze. I tego mi brakuje, że nie ma nic już naszego. To było nasze, okej. Tylko to dalej mówię, był przełom lat 60., 70., które było tłuczone do tam 90. No, czy ja muszę komuś Stara przedstawiać? No nie trzeba nikomu Stara przedstawiać. Głośno, beznadziejnie, 7 ton to miało ładowności, myśmy to na zwyżkach mieli. No i pracowało, to mieliśmy mnóstwo tych Starów, robiliśmy wszelkie możliwe przeróbki, dawaliśmy SW400 do 200, 200 do SW400, mosty zamienialiśmy z 28 na zwykłe. Kupę tych Starów mieliśmy. No, nie zliczę, ile tych zwyżek się u nas po prostu przewinęło. No i tam, sorry, ale nie ma czego chwalić. Nie wiem, nawet jakbym był na pustyni w Afganistanie, to nie chciałbym tym jechać, chyba wolę siąść na wielbłąda. Taki największy zarzut, jaki mam, to już pal licho tą rdzę, pal licho, że to się, nie wiem, psuło jak psuło. To było, jakie było, ale przede wszystkim komfort. Hałas, dźwięk, niewygodna pozycja za kierownicą.
brak możliwości oddychania w wysokich temperaturach w jednej i w drugiej kabinie, no i komfort. Miałem taki komentarz, że złej baletnicy nawet rąbek u spódnicy, no tylko że problem jest taki, że ta baletnica tańczyła w butach narciarskich przez 10 lat, tak? No i to jest właśnie zbicie tego argumentu, no bo jak dbasz, tak masz, ale to się tyczy wszystkiego, totalnie. I jakby tutaj nie ma argumentów, że że jak lepiej zadbam o stara, to on będzie lepszy i dłużej będzie żywotny niż byle jak zadbam o, nie wiem, Volvo, tak? No nie, to tak nie działa, niestety. No ale uczciwie też trzeba powiedzieć, że nowe samochody nie są bez wad. Tak jak wspomniałem wcześniej, 90 lata sztosik, top. No i tak, komfort, ale też działa to w dwie strony, no bo co z tego, że komfort, jak jadę sobie nowym Volvem i wyskakuje mi kontrolka AdBlue i mogę z tą kontrolką jechać, nie wiem, w trybie awaryjnym 40 na godzinę, tak? To ja naprawdę wolę te lata 90, nawet końcówkę, 9.9 mamy 530 i tam jak się kontrolka zapali, to ona mnie informuje o tym, że nie wiem, walnięty jest czujnik od ABS-u w naczepie, ale mogę jechać. A niestety w tych nowych samochodach wyskakuje co chwilę jakiś pik. Człowiek to kasuje te błędy, nie wie jak już nie wie co ma z tym zrobić. Nie wszystkie niestety te błędy da się pokasować literalnie. Dużo ich, zwłaszcza w Manie, nam wyskakuje, co chwila jakieś litania tam są. No i to jest główny zarzut, że tej elektroniki jest pchane według mnie za dużo, a momentami bywa to po prostu niebezpieczne, bo już dosłownie wszystko, totalnie każdy jeden ruch w samochodzie, czy ciężarowym, czy osobowym, no to idzie wszystko przez moduły elektroniczne. To są cewki, czujniki i tak dalej i bardzo układy jakieś, o których pojęcia zielonego nie mam i mieć nie będę, bo nie znam się po prostu na tym. Natomiast to sobie można naprawić, tak? Mechanicznie ze wszystkim też sobie można poradzić, natomiast... Bo ten pan coś tam chyba... Co? Ja tu jadę, ja jestem następny. On był za nami, nie? Później przyjechał. Niech se nie myśli. No i teraz tak. Jak ktoś mi powie, że to nie było stworzone po to, żeby operator miał komfortowo, tylko po to, żeby jechać, no to zapraszam. Siadajcie, szanowni, do Kamaza, Tatry lub czegokolwiek innego. Jedźcie do Gdańska i z powrotem. Albo jedźcie, nie wiem, no, gdziekolwiek dalej niż 100 km w jedną stronę i bądźcie załadowani węglem na przykład, no i jedźcie. No każdy zmieni zdanie, bo to tego się nie da po prostu porównać. No, nawet jakbyście siedli do samochodów, które były produkowane w tamtym czasie u nas w Niemczech i gdzie wiem, w Szwecji, no jest to po prostu przepaść. Tutaj no jeździło się, sam się tym najeździłem, natargałem i po prostu nigdy więcej. Nie chcę, już po prostu nie chcę, no nie chcę nawet, siądę, zrobię, wiadomo, balasty, z jakimś sentymentem się uśmiechnę, wspomnę, ale nigdy więcej nie chciałbym siadać jeszcze raz do Hydrosa i napierdzielać z tej białki do Zgorzelca. No, chyba za żadne pieniądze. No i jak ja to też wspominam może tak, bo to nie jest tak, że każdy mówi, a przejechać się to można fajnie na zlocie i żeby było fajnie, ale się tym jeździło, fajnie się jeździło. Tylko w tym Mielcu to nieraz było tak, wyjazd z bazy 5, powrót godzina 20, 21. Nie dość, że byłem uciorany po samej jeździe, no to jeszcze trzeba było robotę zrobić i wrócić, tak? No nie jest tak. Tak samo no, tymi dźwigami większymi. No jechałeś, powiedzmy, zdarzały się takie wypady, że się jechało, nie wiem, do Opola na tydzień czasu, tak? Pod Annaberg Hydrosem, zajedź se, przerób dniówkę, idź spać, potem przerób tydzień i zjedź sobie tym. No, o wiele lepiej jednak podróżować Liebherrkiem, o wiele lepiej Faunem, o wiele lepiej Grovusem nowym, o wiele lepiej nowym, no w cudzysłowie nowym, bo nowych sprzętów nie mamy. Ale z zachowanej produkcji, panie, żeby było to komfortowo w miarę i żeby to jechało. No nie ma, kurde, no nie ma takiej opcji, że będzie niewygodniej, że będzie gorzej. No nie ma takiej opcji po prostu. Pyk. No i jakby YouTube też w pewnym sensie
może wprowadzić widza w stan takiej troszeczkę fałszywej świadomości. No bo okej, jeżeli ktoś się tym pasjonuje, jeździ na różne zloty i tak dalej, spoko, czy tam firmy transportowe, które mają jakieś ogromne floty, robią sobie teraz coś, od czego zaczynali, jakieś starcioki, liazy, jelcze i tak dalej, no to jest spoko, ale po obejrzeniu takiego filmu, no można mieć wrażenie, że to było, że rzeczywiście to było takie fajne, takie super, no nie było, no przepraszam, ale kolejny raz to powtórzę, no nie było. To, że są tacy ludzie, którzy się tym jarają, i też lubię oglądać te filmy, lubię zobaczyć, jak ktoś se tam, nie wiem, jakiegoś tam starego jelcza odpicował, czy żubra jeszcze wcześniej, albo jakieś takie niespotykane egzemplarze. Lubię sobie posłuchać różnego rodzaju opowieści, historii o motoryzacji z PRL-u. No i szacun dla tych ludzi, że się tym zajmują, że mają taką zajawkę, że się tym jarają. Natomiast trzeba mieć również świadomość, że jest to na teraz, tak? A siąść do tego i jeździć tym przez, nie wiem, 10-15 lat, no to nie było, że tak powiem, no, nic przyjemnego. Naprawdę nie było to nic przyjemnego. Dostawało się na tym po prostu w dupę i tyle. No i tak, jak ktoś nawet nie ma sprzętów, ale ma jakiś kanał motoryzacyjny i pokazuje te sprzęty, no to fajnie, ale to jest tylko jeden dzień, tak? Siadasz, kręcisz z kamerą, jedziesz na jakieś tam, nie wiem, dookoła komina, czy troszeczkę dalej i tyle. Ale no przejedź się na prawdziwą robotę, tak? Weź sobie, są jeszcze gdzieś tam się pojawiają na drogach starcioki, jakieś tam różne inne, no jelcza to nie widziałem wieki, ale stare się jeszcze gdzieś tam pojawiają, no jedź sobie tym, tak? Mówię, fałszywa świadomość. To niektórzy młodzi, to dotyczy się jakby też całego PRL-u, że jak sobie spojrzą na te zdjęcia, na te filmy, no też jest to zakrzywione, bo przecież to była propaganda, tak? No nie było takie fajne, piękne i wszyscy się lubiliśmy i było cudownie. Mówię, nie chcę w politykę wchodzić, no ale takie czasy były, że wszyscy mają wrażenie, tak samo jak naturę, że to było takie fajne, że to takie nostalgiczne, a młodzi byliśmy, pięknie było, te stare były cudowne, no. A najgorsze też jest takie podejście zero-jedynkowe, że albo musisz kochać to, co było, te maszyny, albo ich nienawidzić. No ja akurat mam takie podejście, że jestem jak gdyby nad przepaścią w rozkroku i pośrodku. No bo co? No bo tak, kasę to zarobiło, Polskę zbudowało, no ale czy ja to wspominam, no tak jak mówię, ja to wspominam średnio. To nie jestem ani jakimś mega fascynatem, ani jakimś też mega przeciwnikiem, no bo to też no, trzeba oddać, że no takie były czasy, tak mieliśmy, tak było, tak się jeździło. Ale do tych takich pasjonatów, że to było wszystko najlepsze i the best i w ogóle nic lepszego na świecie nie wymyślono, no to mogę sobie z nich jedynie zadwić, uśmiechnąć się i tyle. Kolejne jeszcze taką rzecz dodam, którą powiedziałem wcześniej, że no, kierowcy to byli w PRL-u, tak, wszystko mieli naprawić, nic się nie trzeba martwić. Więc ja powiem z mojego doświadczenia, że mamy kierowców, którzy są w stanie jakieś tam podstawowe naprawy wykonać, mają o tym nawet większe pojęcie ode mnie, bym powiedział, bo są, że tak powiem, w fachu. I nie jest to tak, że jedyne co potrafią zrobić, to wyjąć telefon i zadzwonić po serwis, bo dużo rzeczy są w stanie ogarnąć na telefon, bo kumają, nie wiem, wiedzą co to jest filtr paliwa, umieją rozróżnić, nie wiem, filtr oleju od filtra paliwa i parę takich podstawowych rzeczy, jak im się, nie wiem, silnik zapowietrzy, to umią sobie to poogarniać, tak? Albo przynajmniej wiedzą, wiedzą o co chodzi, a nie dzwonią, że tak powiem, z każdą pierdołą o nie wiadomo co. Także to jest różnie, bo mówię, mamy ogarniętych chłopaków też młodych, którzy śmigają i na dźwigach, i na ciężarówkach i no, muszą się namachać, wiadomo, ale mają też takie, no jakby, nie tyle bym powiedział kompetencje, tylko nieraz są zmuszeni. Nie chce ci się nieraz czekać, jak jest, nie wiem, kończysz godzina 17 i nie bierzesz telefonu, jedźcie do mnie, bo ja tu mam awarię, tylko weź mi powiedz, jak to zrobić, bo ja chcę zjechać i tyle, no. I mam takich chłopaków, no to mówię, są ludzie różni, natomiast panuje takie przekonanie, że dzisiaj, no bo to jest fakt, tak wychodzi młody kierowca, który zrobi prawo jazdy CE i on się, no pierwsze pytanie, który jeszcze nie jest kierowcą, bo to kierowca to jest duże słowo dla mnie, ale wychodzi ktoś, kto zrobił prawo jazdy świeży, nie jeździł na niczym, tylko zrobił kurs i pierwsze pytanie, jakie pada, nawet nie na rozmowie kwalifikacyjnej, tylko przez telefon, czy będzie nowa ciężarówka? Tak, jak nie będzie nowej, to ja nie przechodzę. No to ja mówię, no nie będzie, niestety, przykro mi, ale nie mam w taborze nowych ciężarówek. I szukam kogoś, kto umie albo chce, nie wiem, jeździć starą ciężarówką, tak? Starą w sensie, no tam jakąś, nie wiem, 10-letnią.
Nie mówię o skakance naszej kochanej. Więc to jest tak, że jest różnie. Ja jestem akurat ze swoich chłopaków mega zadowolony, nawet z tych młodych. Nie jest tak, że nic nie potrafią kompletnie. Mówię, jest różnie. Niektórzy nic nie potrafią, ale no tak, no. Jak dasz idiocie łyżeczkę do kawy, to sobie ją krzywdę zrobi. Więc no takich ludzi u nas niestety nie ma. Są, tak jak mówię, różni, mniej lub bardziej, ale jakoś tam ogarnięci. To nie jest kwestia, że no, zresztą no to też wymuszają w pewnym sensie okoliczności. To jest no twoje własne jakby bezpieczeństwo, twoje własne poczucie tego, że sobie poradzisz w pewnych sytuacjach. Trochę zadymiło, bo mamy szybę otwartą z prawej strony. No ale w starze to by szyba nie pomogła nawet. Czekaj, jaka ja mam kwity. Aż mnie korciło, żeby nagrać tego diagnosty i żałuję, że nie nagrałem, bo przejechał się tym przez rolki, otwiera mi drzwi i mówi: jest sprawny. Mówię, no, bo jest. Także fajnie. Do sprzedania. No i teraz właśnie odnośnie tego dbania o sprzęt. No skoro diagnosta powiedział, ty, on jest sprawny, no to znaczy, że chyba dbamy, nie? Albo staramy się jak możemy, bo może tak, no nie będę też sobie lukrował, wszystko jest perfekto, ale staramy się, żeby to wyglądało jako tako. Nie mamy nowych sprzętów, więc tym bardziej staramy się o nie dbać, żeby to no, świadczyło też jakby o firmie, prawda? A tu se jedziemy sztajerkiem. Fajnie się tym jedzie. Na przykładzie dźwigów żurawi samojezdnych, jak to woli, na przykładzie dźwigów mogę powiedzieć, jak to technologicznie wyglądało, że to odstawało. No przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o zawieszenia, to się zaczęło już w latach 80., może wcześniej, może ktoś mnie poprawi, no, że w tych zachodnich sprzętach jest ono hydrauliczne. Można, po pierwsze, z tym zawieszeniem można robić cuda pod tytułem takim, że można sobie je podnosić, opuszczać na jaki poziom się chce. I druga rzecz jest taka, że te maszyny były o wiele bardziej zwrotne pod tym kątem, że wszystkie trzy osie były skrętne. Pomijam fakt, że już tam były półautomatyczne skrzynie biegów, które były o wiele bardziej komfortowe niż Wajcha, którą na przykład teraz używam. No poza tym co jeszcze, tak? Obrót 360 stopni w porównaniu do PRL-u, który no, nie mógł się obracać z ciężarem nad kabiną. Chyba że tam był jakiś mniejszy parametr bodajże, w niektórych żurawiach jest tam pokazane. No w tych nowsiejszych już to było o wiele bardziej wygodne, no bo masz 360 i możesz jechać z ciężarem dookoła, nie musisz się przejmować i myśleć o tym przy rozstawianiu. Dlaczego z punktu widzenia pracy jest to trudne? Trzeba było myśleć, jak się rozstawiałeś, nie wiem, hydrosem albo 18, trzeba było myśleć przy rozstawianiu, żeby obracać się tylko od podpory do podpory przedniej, żeby nie podnosić nad kabiną. W nowych dźwigach ten problem znika, dlatego że obrót w samojezdnych czy samochodowych jest 360 w tych zachodnich, czyli możecie się z takim samym ciężarem kręcić dookoła i macie taki sam parametr u dźwigu. W tych starszych niestety ten parametr nad kabiną albo znacznie spadał, albo po prostu praca nad kabiną była zabroniona. Zwrotność, no to już mówiłem, hydrosem się wjeżdżało na 10 razy w zakręt, to tam się wjeżdżało na jeden raz, bo się wszystkie trzy ośki skręca i wio. Oprócz tego co jeszcze, no sama konstrukcja tych żurawi, w większości PRL-i mieliśmy wewnątrz teleskopów siłowniki, które człony wysuwały. No a tutaj były już systemy różne, też były siłowniki, ale częściowo już zaczynały wychodzić człony na linach, co również zwiększało parametr. No następnie te nowsze to już w ogóle mają na wózku, także ten wysięgnik jest w zasadzie w środku pusty. Ale to może zrobię o tym odcinek, bo laikom niewiele będzie to mówiło, to co teraz mówię. I co jeszcze technologicznie? No i to wracamy z powrotem do komfortu, czyli komputer joystick. To jest to, co mówiłem, jak dostaliśmy, jak pierwszy raz przyjechała do nas nowa 40, no po prostu przepaść, tak? Jakbym z PRL-u pojechał do USA, siadłem sobie w wygodny fotel, joystick w ogóle. Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to w ogóle była czarna magia, jak ja zobaczyłem w operatorce telewizor. Wow, no co to jest, nie? Takie skomplikowane to musi być, tam musi być wszystko, tam jest nie wiadomo co. No nie wiadomo czego nie było, ale bardzo fajne urządzenie w postaci Liko nas szokowało. Że w ogóle takie coś, taki monitor może być w dźwigu, że jak? Zawsze był Wild albo coś
PIM biskupiec, tak jak tu w tym przypadku z tyłu, że se wajcha machała. No a tutaj wszystko, tony, odległości, nawet prędkość wiatru. W pierwszym momencie jak siadłem, mówię, no nie wychodzę stąd w ogóle. Siedzę i mieszkam, nie? Tak mi było dobrze. Ha. Więc takie są różnice. Jest też taki mit, no to jest też prawda po części, że lepszy fablok, jak już te zachodnie wchodziły, bo fablokiem to ja bez problemu, panie, brałem 30 ton, a weź 30 ton Liebherrem 40. No spoko, fablokiem wziąłeś 30 ton i zrzuciłeś. Nie wiem czy 30, ale niektórzy twierdzą, że brali 30. Ja 30 brałem Hedrosem, ale fablokiem nie. I co z tego, że wziąłeś? Jak ty tutaj na, nie wiem, na odległości 20 metrów i 20 metrów w górę 40 możesz, powiedzmy, strzelam teraz z głowy, może nie wiem, pewnie z 5 ton podnieść, no to Hedrosem tego, chociaż Hedrosem może podniosłeś na tył, ale na bok na pewno nie. Po prostu na większych teleskopach, na większych odległościach te parametry różnią się kosmicznie. Po prostu to jest przepaść totalna. Musiałbym to zobrazować, powiedzmy, na jakichś konkretnych przykładach, ale na takim przykładzie niekonkretnym, totalnie zmyślonym, to mogę powiedzieć, że na większych odległościach, nie wiem, taka 40 to ma spokojnie z 2-3 tony więcej od jakiegoś tam żurawia naszej rodzimej produkcji, czy też bratniej z tego samego okresu produkcji. To jest też kwestia specyfiki naszej branży, że w zasadzie no, ciężko jest to tak jakby porównać. No, o wiele lepsze są oczywiście te nowe, natomiast no, z tymi starymi no, na o wiele więcej rzeczy trzeba było zwracać uwagę, no, tak to powiem. Przy rozstawieniu, przy montażu czegokolwiek, musiałeś wiedzieć, że ten obrót jest jaki jest, że ten komputer nie zawsze ci zadziałał jak należy, albo zadziałał tak, że raz działał, raz nie działał. To jest niestety też wada tych sprzętów PRL-owskich, tak, że ta słaba elektronika, która była w nich montowana, nie zawsze była sprawna i działała prawidłowo, po prostu. Tak jak już mówiłem w filmie o Hedrosie, takiego doświadczenia, takiej praktyki jak PRL, no nie da ci nic, niestety. Żaden nowy dźwig z kompem nie da ci tego, co stara babka. No cieszcie się jazdą, bo jest jazda jeszcze 18 u nas. No jak ją sprzedamy, to już niestety nie będzie jazdy. A jest do sprzedania, szykujemy ją do sprzedaży, musimy jedną rzecz tylko na górze naprawić. I tak jak stoi, jest do wzięcia. Będę płakał, ale no cóż, no bo to jest w zasadzie ostatni jeżdżący PRL w naszej firmie. Nie powiem, że mam do niego taki sentyment jak do Jelcza, którym zjeździłem naprawdę dużo. No ale cóż, coś się kończy, coś się zaczyna. Prac nawet mamy na to dość sporo, natomiast no zawsze jak mam możliwość, to jednak stwierdzam, że lepiej wysłać 30, tak? Czy 25. Daj Boba, maluch jedzie. Ach, by było PRL-u. Maszyna. Sztajerek jest fajny. No i dojechaliśmy szczęśliwie. Przegląd pozytywny, wynik badania. Ale jak wam się podobał odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Będziecie chcieli wynająć jeszcze PRL, to dzwońcie do Solstysa Stychów, póki mam. I śmiało piszcie o tym, jakie wy macie zdanie na temat tamtych sprzętów, tamtych pojazdów, tamtych ciężarówek. Dzielcie się swoimi doświadczeniami. O, tu sobie cofnę tak jak byłem. No i zapraszam do korzystania z naszych usług, bo nie tylko mamy duże dźwigi ogromne, ale mamy też coś dla mniejszych klientów, dla klientów indywidualnych. A na przykład taką 18, która jeszcze śmiga, ale daj Boże już niedługo. Pamiętajcie, potrzebujesz dźwigu, dzwoń do Sołtysa Stychów. No nie wiem, ja wiem, to już jest panie, to już nie jest to już jest to. Aj, nie wiem czy działa szyba z przodu, nie otwieraj, otwórz sobie, zobacz czy szyba działa tu z przodu. O, działa, otwórz ją. To nie działa, dobra, zostaw ją.